Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku rozpakujemy kocioł Thermetapla i sprawdzimy, co poza kotłem kryje się w środku kartonu. Zapraszam. Jak widzicie, przede mną stoi opakowanie, a w środku znajduje się kocioł kondensacyjny. Zanim jednak przejdziemy do rozpakowania urządzenia, rzućmy okiem na to, co umieszczone jest na kartonie. Na pierwszy rzut oka widać oznaczenie modelu oraz kody logistyczne. To właśnie one pozwalają każdemu urządzeniu opuścić magazyn i trafić do sprzedaży. Mamy tutaj również m.in. kod EAN oraz numer fabryczny urządzenia. Skoro już wiemy, co jest na zewnątrz, sprawdźmy, co kryje się w środku. Na starcie mamy solidne elementy ze styropianu, które stabilizują kocioł i chronią go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. To taki cichy bohater, niepozorny, ale niezbędny. Do wyjęcia kotła z opakowania służą specjalne paski, które ułatwiają bezpieczne podniesienie urządzenia bez ryzyka uszkodzenia obudowy czy nadwrężenia pleców. Dla instalatora, który montuje dziennie kilka urządzeń, jest to duży plus. W zestawie znajdziemy też dokumentację techniczną, instrukcję montażu oraz użytkowania i kartę gwarancyjną, czyli wszystko, co potrzebne użytkownikowi. Na koniec mamy woreczek z akcesoriami. Niezbędne elementy montażowe, które pozwalają na szybkie i sprawne podłączenie urządzenia. Nic nie trzeba szukać na własną rękę. Wszystko jest tutaj. Dla kotłów jednofunkcyjnych warto pamiętać, że zawór trójdrogowy jest już fabrycznie wbudowany w urządzenie. Aby podłączyć zasobnik ciepłej wody użytkowej, wystarczy dokupić czujnik temperatury NTC. Kocioł wyjęty. Możemy mu się w końcu przyjrzeć z bliska. Pierwsze wrażenia? Porządna konstrukcja, wszystko wygląda na dobrze spasowane i solidne. Nie ma tu żadnych niespodzianek. To sprzęt, który od razu sprawia wrażenie gotowego do działania. Jeśli kupiliście kocioł, ale nie planujecie go od razu montować, pamiętajcie, że musi być on przechowywany w ogrzewanym pomieszczeniu. Dlaczego to takie istotne? Każdy kocioł po wyprodukowaniu przechodzi szereg testów jakościowych, podczas których może pozostać w środku niewielka ilość wody. Jeśli urządzenie będzie stało w zimnym miejscu, ta woda może zamarznąć, a to prosta droga do uszkodzenia kotła jeszcze przed jego pierwszym uruchomieniem. Tabliczka znamionowa z najważniejszymi informacjami o kotle, jak model, numer seryjny czy dane techniczne, znajduje się zawsze po lewej stronie urządzenia. Jeśli planujecie montaż w miejscu, gdzie dostęp do niej będzie utrudniony lub całkowicie zasłonięty, zróbcie zdjęcie jeszcze przed instalacją. To drobny krok, który może zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, szczególnie gdy będziecie potrzebować tych danych przy zgłoszeniu przeglądu lub też konieczności wezwania serwisu. Wiemy już, jak wygląda kocioł z przodu, a co znajdziemy z tyłu? Z tyłu znajdują się otwory montażowe, które umożliwiają szybkie i bezpieczne zawieszenie urządzenia na ścianie. Od dołu widoczne są przyłącza hydrauliczne i gazowe, które pozwalają na podłączenie kotła do instalacji. Wszystko w sposób czytelny jest oznaczone naklejkami. Teraz już wiecie, co kryje się w kartonie kotła kondensacyjnego i dlaczego jego solidne zabezpieczenie podczas transportu to gwarancja bezpiecznej dostawy oraz pełnej satysfakcji z produktu. A jeśli macie dodatkowe pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia.